Bijemy rekord żuka wysokości. 93. 7 metrów. 4. Ciężkie 5 metrów. 5. Z pomiaru to 10 metrów, ale 6. jest dobrze. 8. 9. 4000 metrów! Trzymaj się. Idziesz! Jedziesz! Redukcja 1! Raz, jedziemy! Jest nasza! Dawaj! Gaz podłogę? Jest podłogę. Dawaj żuk! Dawaj! Sprzęgło? Gaz? Jeszcze! No niemożliwością jest! Ej, może popchniemy! Nie popchniemy. Jedzie! Żukiem przez świat. Polska wyprawa zmotoryzowana. Zapraszam na wyprawę po Ameryce Południowej. Taka pochyłość, że leje nam się waha ze zbiornika. Jedziesz! Dawaj Sylwia, dawaj! Nie mam czym oddychać! Właśnie wypchnęliśmy żuka na wysokości ponad 4000 metrów. Ja ledwo dyszę, wymówcie. Strasznie kłuję w klatkę. Jakby się przebiegło długi dystans, tak? No. Ciężko złapać oddech. Nie damy rady cię tu podepchnąć, że nie ma bola. No, to jest, No a wcześniej daliśmy radę, jak była nie ta, damy ta rady, to jest dużo większy podjazd, dużo bardziej stromy. Nie wiem, moim zdaniem bardziej dobrą opcją byłoby się wrócić do wioski, zobaczyć co jest z silnikiem, ewentualnie tam przetrzymać i pojechać tutaj. Tym razem najbardziej trzeźwym myśleniem wykazał się chyba najmniej trzeźwy Marian. Musieliśmy odpuścić podjazd do gejzerów i przenocować w pobliskiej wiosce. To nasz pierwszy nocleg na takiej wysokości. Ja mam bardzo taki ciężki oddech, dlimie i mam mrowienie w stopach. Bo masz gołe stopy, jest zimno. Decu, Tak? masz jakieś problemy z chorobą wysokościową? Jak widać, szedłem na bagażnik, żeby poczuć się lepiej. Ile piw wypiłeś dzisiaj? Przyznaj się. 12. Marian, a ty ile piw wypiłeś dzisiaj? Nie wiem, z 10? Mi jest zimno w stopy, nie wiem czy to jest A mi obiad. nic nie jest zimno, w ogóle jest super. Marian, ty jesteś jeszcze pijany. To prawda. To jest twój problem. Mówię wam. Nie wiem, czy to problem. Postrzegałbym to raczej jako zaletę wobec sytuacji. Nie odczuwałem prawie nic do momentu, kiedy wysiadłem z żuka. Cały czas jak siedziałem w żuku, było spoko. Bo tam było ciepło. Wyszedłem od razu, ciężki oddech, w mdli. Adrenalina opadła. Wtorek 15, jutro jest środa 16 i o godzinie 14 czasu tutejszego golę się na łyso. Oznajmiam to przed kamerą. Dzień wcześniej nie udało nam się podjechać do leżących nieopodal gejzerów. Nie była to tylko kwestia mniejszej zawartości tlenu w powietrzu, coś było nie tak z silnikiem. Dla pewności wyczyściliśmy gaźnik i obniżyliśmy poziom pływaka. Nasz mobilny warsztat pozwolił jeszcze na uzupełnienie wszystkich płynów, odpowietrzenie hamulców i mogliśmy ruszać dalej w drogę. Czy pacjent jest gotowy? Jestem gotowy. Marian, na co jesteś gotowy? Na łysość. Na łysy. Jesteśmy 4000 metrów nad poziomem morza. Dokładnie przewodnik nam powiedział 4016. I nie wjechaliśmy na gejzery. Ale jesteśmy pośrodku Atakamy, gdzieś w jakiejś wiosce, która wygląda jak skansen. I ma 3 domy na krzyż. Maczuka. Jest tutaj tak gorąco, że muszę sobie zwiększyć chłodzenie. Cieszę się, że jest jeszcze tak wcześniej, że żadna serwesa nie pękła. Więc robicie... Właśnie, Jacek, daj mi piwo. podaj krystalkę. A nie! A powiem, że są zimne. No to daj, sam raz. O, wybornie mi bardziej. Możesz? O tym O, Zdrowie fryzjera. proszę o piwo. Świeże. To by się ręka nie trzęsła. No. Przyjdź mi to pęknięte lusterko. Zostaw mu takiego irokeza. No tak planuję. Marian nie do poznania będzie.
Jesteśmy w Dolinie Księżycowej, niedaleko San Pedro de Atacama. W zasadzie jest to część Atacamy. Jest to park narodowy i piździ to jak w Kieleckiem. Tak naprawdę krajobraz przypomina bardziej marsjański niż księżycowy, ale na pewno jest nieziemsko. Powietrze jest tak suche, że każdemu chce się pić po przejściu zaledwie paru kroków. Wszechobecna sól dodatkowo przyczynia się do skutecznego niszczenia jakiegokolwiek życia w tym rejonie. Dzisiaj wieczorem ruszamy do Boliwii. Czeka nas jeszcze większa wysokość niż ostatnio. Dlatego chyba zakupimy sobie tutaj jakieś produkty koko pochodne, liście koki i cukiereczki z koki z toffee. Caramello. To jest Caramello de Coca. Caramello de Coca. Ja myślę, że jeszcze ta herbatka, jak ona się nazywa? O, Chacha Coma. Yeah, perfect. Thanks. You're welcome. High five. Znajdujemy się właśnie w San Pedro de Atacama, na jedynej stacji benzynowej w promieniu 100 km. Przygotowujemy się do kluczowej części naszej ekspedycji, czyli przeprawy przez boliwijskie pustkowia. Czeka nas 400 km dróg, które nie nadają się do jazdy samochodem. Pustelni. 80 litrów paliwa, pół baku gazu. Nie mamy tylko zapasowego Mariana. 52 litry. Nie, więcej, 60 litrów. Woda. 60 litrów wody do przygotowania. Woda. Już to zaraz pęknie. Woda. Benzyna. Gdzie tą wodę Woda i jeszcze mamy wodę gdzie? Gdzieś tam z tyłu jest jeszcze jeden Jest taki, tam woda, no. taki baniaczek 10-litrowy. Właśnie ruszamy, żeby zdobyć wysokość 5000 metrów. I Marian ma dla nas fantastyczną wiadomość. Nie ma gwintu na świece. Jacek nawet nie wiem, jak to trzeba by jakimiś wacikami wydłubać resztkę tego pyłu, który tam został. Nie wiem, jak to się w ogóle mogło wydarzyć. To mnie zastanawiające. Mieliśmy trochę dupy, mogliśmy wziąć klej do gwintów. A czy ile razy mówiłem, że powinniśmy wziąć klej do gwintu? Ja też o tym myślałem, ale no nie wzięliśmy, no. Co teraz ci powiem? Nic ci nie powiem. No ostatecznie wkleimy świecę na poksylinę, przepraszam. Ja nie chcę tego słyszeć nic. No jesteśmy na pustyni, musimy sobie poradzić jak. Ja pierdzielę. Ile tutaj jest tego syfu? Ola. Może się obędzie bez ściągania głowicy, czego bardzo chcielibyśmy uniknąć. Dajcie więcej patyczków. Dajcie patyczku. Jest. Polski spirytus. Spirytus zbożowy kaliski. Bardzo proszę. Jak on się tu ostał? Nie wiem. Premium quality, my friend. Wiedziałam, że się przyda do czegoś, proszę. Tylko nie, jemu nie dawajcie, jemu nie dawajcie. Daj mi więcej wacików. Gdzie są waciki? Waciki. Nowa świeca, na wszelki wypadek. Już nie będzie opcji, żeby jej zmienić. Bosch. Świetna firma, zdziwiłbym się, gdyby zawiodła. Do dupy jest ten patyczek. Lepszy jest sraja.
Zapamiętajcie to. Nie zostaje takich farfosów. Jak myślisz, gdzie mogę ten sznurek na pranie rozwiesić? Jeszcze miesiąc i w ogóle nie będziemy w stanie wrócić do cywilizacji, zaadaptować się z powrotem do prania w pralce i życia w mieście. Podejrzewam, że silnik nawet odpali na tych 3 cylindrach. Odpalił, więc nie jest źle, może na 3 cylindrach pojedziemy, działa. No to wklejamy ją. Masz 4 minuty, żeby zakończyć całą akcję. Nie czuj presji. Z czuciem. Łapy mi się trzęsą. Spójrz mi prosto w oczy i powiedz, że to będzie działało. No, musi działać. Te rzekome 20 godzin upłynie do 15 jutro. No ale 12 godzin też już da pan. Do rana będzie spokój. Jest godzina 6 rano. Szykujemy się do wyjazdu do Boliwii, która mam nadzieję wkrótce nastąpi. Marian ostatnio tutaj poprawki. Wczorajsze wklejenie świecy, mam nadzieję, zakończone powodzeniem. Sprawdzimy na trasie. Zmieniała Marian poziom w komorę, że pływaka. Dziewczyny już są gotowe, proszę bardzo. Tutaj widać, jak są gotowe. Także mamy 6:33, 18 marca. Ruszamy do Boliwii. Obyśmy ją zdobyli. Wklejona świeca trzymała się na miejscu, więc po drobnych regulacjach ruszyliśmy w drogę skoro świt. Czekał nas morderczy podjazd, ale w chłodny poranek Żuk dzielnie dawał sobie radę. Chyba musimy na jedynkę za chwilę się przerzucić. Z 30 zejdziemy do 20 na godzinę. I czeka nas jeszcze 1,5 godziny drogi do przejścia, które jest 29 km z Trudnami. Oby tylko 1,5 godziny. Przejście znajduje się gdzieś tam między tymi 2 górami. Wyprzedzamy, wyprzedzamy! Pojedzie czy stanie? No jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Troszkę już ale. Dajesz, Żuczku, dajesz. I na jakiej wysokości jesteśmy? 4200? Cholera jasna, jedź, jedź, jedź. Co, wyskakujemy? Jacek, wyskakiwać w biegu i pchać? Pchać, Jacek? Tak, pchać. Dobra, wyskakujemy. Chodzę na dół. Powoli, żeby woda nie wypadła. Jedziemy do Boliwii! Musimy wskoczyć w biegu teraz. Skakujemy. Weźcie dobra! Jesteśmy na 4423 metrach. 4260. Żuk już nie dał rady na benzynie. Na szczęście mamy jeszcze 200 km mniej więcej gazu. Gazu na 200 km. Jedziemy dalej pod górę, zobaczymy. Może nam się uda dojechać do granicy boliwijskiej. To jest po prostu, to jest totalne ekstremum. 4622. Jedziemy wyżej. Na ile mamy kilometrów do przejścia? 5 km. 5 kilometrów do granicy. Słuchajcie, póki co
Póki co żuk dał radę, także myślę... Potrzebujemy tylko znaleźć efektywną metodę wykorzystania benzyny na tej wysokości. Myślę, że bezproblemowo jesteśmy w stanie wyregulować gaźnik tak, żeby pracował dobrze na takich wysokościach. Będziemy mieć trochę czasu, Jacek będzie polował na flamingi, a my możemy posiedzieć przy samochodzie. To są liście koki. Suszone, po stronie boliwijskiej dostaniemy świeże, ale w Chile Czy wiesz jakie dawkować? jedyne dostępne. Bo jesteś kierowcą, Tak, nie chciałbym, powiedzieli żebyś nam nie stracił napakować się przytomności. jak chomik i rzuć. No dobra, kto pierwszy? No mogę ja. Dojechał bez problemu. Jak liście Rzuć, laurowe. rzuć i potem wypluć. Ja lubię zieleninę. Jacek, nie jedz tego! Jakbym jadła yerbę. Okropne. Ale suche. Daj trochę. Jakbym jadł herbatę. No, weź mi to wysyp. Ale ścierwo. Ja chyba pozostanę przy piwie. Ja mam już gumę do rzucia tutaj wyjął. Sprawdziło się ostatnio perfekcyjnie na chorobę wysokości. Okropne. Liście koki rzeczywiście działają. Autentycznie od razu czuję ulgę. Tam mamy aktywny wulkan, jeden z wielu dookoła. Tutaj praktycznie kończymy już Chile i zaczyna się droga gruntowa. Tam jest znaczek. Argentyna, Chile. Tutaj jest droga dojazdowa. Za 5 km jest Boliwia i już nie ma asfaltu. Do widzenia. Jedziemy. Dobra. Niepokojący ten dźwięk, ale zajmiemy się tym potem. Ja pierdolę. Rozpędzaj się, rozpędzaj! Flaga boliwijska już powiewa. Jest budynek granicy. Tak, to jest budynek, w którym znajdują się celnicy. Chyba z gliny też lepiony. Czekaj, bo my tu nie przyjedziemy. Czekamy. Tu nie ma celników chyba. Jesteście już po stronie boliwijskiej, wiecie? Patrzcie, tam jest śnieg. Cały kilometr wyżej. Uwaga. Polacy są wszędzie. No cześć. Cześć Sylwia. Jano, śniadanko? Śniadanko na granicy boliwijskiej. Po odczekaniu w długiej kolejce do celników okazało się, że minęliśmy chilijskie przejście graniczne. Było ono na dole w San Pedro de Atacama. Czekał nas zjazd do Chile i ponowny podjazd do Boliwii. Nie zjedziemy teraz. No nie, to musimy wracać do San Pedro, żeby podnieść nagramy to pieczątki jutro. wyjazdowe z Chile i tyle. Odwróćcie baterię. Zostajesz coś z tyłu? Z przodu? No. Spoko. Tyle radości na dziś. Dobra, jejku. Po podbiciu paszportów na chilijskim przejściu granicznym przyszło nam ponownie ruszać do Boliwii. Tym razem w pełnym słońcu. O, tam są wulkany. Tam są wulkany. Aktywne. Nie mamy palnika, to może tam sobie zagrzejemy obiadu. Pierwszy wjazd do Boliwii był bardzo łatwy, bo ruszyliśmy rano. Nie było tak gorąco. No bardzo łatwy w porównaniu z tym, co teraz mamy w pełnym słońcu. Wtedy ile? Wjechaliśmy w 1,5 godziny, w 2 z San Pedro do granicy boliwijskiej, a teraz już jedziemy od jakichś 3 godzin. Od ilu, chłopaki? Jesteśmy trochę ciężko. Nie wiem. Woda na tych wysokościach wrzała już w 90 stopniach. Ciężarówki jeździły z otwartymi maskami i towarzyszyły nam w postojach przy schładzaniu silników. Nasz elektryczny wentylator z Mercedesa W124 pracował non-stop. Właśnie wjechaliśmy na wysokość 4600 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na wysokości wulkanu. Tam za tym wzniesieniem jakieś 5 km jest granica z Boliwią. Drugie podejście.
Zostało nam jakieś 5 km do granicy z Boliwią. Właśnie zatrzymaliśmy się na krótki postój, żeby silnik się ochłodził. Zatrzymał się jeden pan tirem. Pogadaliśmy z nim chwilę i powiedział, żeby uważać, bo tam na górze może padać śnieg, więc może być trochę niebezpiecznie i że w razie czego, żeby jechać z jakąś ciężarówką najlepiej, żeby nam wyznaczała ślad, to przeżyjemy. No, powolutku. To jest państwowa droga prowadząca do granicy. Dojechaliśmy na pół godziny przed zamknięciem przejścia. Śniegu nie było, turystów też nie. Byliśmy tylko my, nasz żuk i budka celników. Prawdziwa przygoda dopiero przed nami. A chyba każdy zapomniał już o świecy wklejonej na Poxipol. Trzeba było to zrobić 2 razy. Za drugim razem jeszcze ciężej. Jeszcze ciężej. Wyjechaliśmy w samo południe, czyli o 13, kiedy słońce jest 13 idealnie na północy. Udało się. Żółw Boliwii. Powiem wam, że jak widziałem tą drogę z dołu, to pomyślałem sobie, no fajnie, przynajmniej spróbujemy. Polska w Boliwii! W następnym odcinku Jak dziewczyny chcą zmienić kolor paznokci, lakieru na paznokcie, asystują przy nalewaniu benzyny do żuka. My judgment's divine, I'll tell you who you can call. You can call. You better call the police, call the coroner, call up your priest, have the warrior. Won't be no peace when I find that fool. Put it back to you. Yeah. Who did